Good morning and welcome to this special episode of the Project Generation Strong talk show. We are here in association with World's Ultimate Strongman for their press conference week. Our guest today requires no introduction. At 21, he was the youngest person to win the Arnold Amateur Strongman competition. He is 3 times Poland's strongest man. 4. 4 times, yeah, high five that. He has a 312-pound competition dumbbell overhead press and is the current world number 2. So welcome to Mateusz Kieliskowski. Hello. I've been working on trying to get that name right. My Polish is questionable. So this is your first time visiting Dubai. So far, what is your first impression? Moja pierwsza wizyta w Dubaju, tak? Pierwsza wizyta w Dubaju. Jakie jest twoje pierwsze wrażenie? Mogę powiedzieć po polsku? To moja pierwsza wizyta. Bardzo mi się tu podoba, lecz jest zbyt gorąco. Nie chciałbym, na dzień dzisiejszy nie chciałbym tu mieszkać, może zimą. Okay, so it's the first visit in Dubai. Mateusz really likes it, but it's very hot, and he can't imagine actually living here for everyday basis. Yeah, for this few months, you've come at the very hottest time. It will be much nicer when you're here in October. Yeah, much better. So far, you've been here for about 4 days so far. What's the highlight of the trip so far? Jesteś tutaj już 4 dni. Do tej pory co było takim najlepszym wydarzeniem dla Ciebie tutaj w ciągu tego Twojego pobytu? Ogółem zobaczenie tego wszystkiego, to jest trochę inny świat niż normalnie widzimy w Europie. So in general, to see all the things in Dubai, because it's very overwhelming and it's very different to what we see every day in Europe. So just the experience of Dubai, that's the highlight. Yeah, awesome. So I know you did a site visit at the Bab al-Shams Arena where the competition will be in October for World's Ultimate Strongman. What was your thoughts on the arena? Co myślisz o arenie? Tak. Co możemy powiedzieć? To będą zupełnie inne zawody, ponieważ jest inna pogoda, inny klimat. Arena jest bardzo duża, pomieści bardzo dużo ludzi. Będzie ogromne widowisko, ponieważ spotka się największa grupa najmocniejszych zawodników na świecie. Okay. It's definitely this competition is going to be a different one. First of all, because of the climate and the hot weather. The arena is very big, so it will accommodate a lot of people, and all the strongest men from the world will come. So it's going to be very exciting. Yeah, I'm very excited to watch it. So, you won the Arnold Amateur Strongman competition in 2014. You were only 21 years old. Yes. How did you get to this level so young? I'm wondering if you have a background in other sports or if, what helped you build that strength base? Wygrałeś Arnold Classic W wieku 20 lat, tak? I teraz pytanie, jak do tego doszedłeś? Czy miałeś jakąś przeszłość w innym sporcie, czy jakaś praca fizyczna? Pracowałem fizycznie, żeby kupić sobie cały sprzęt, żeby móc nawet tam lecieć, żeby drobne rzeczy pokupować sobie. Następnie, jeśli trenowałem po pracy, bardzo ciężko, to była praca fizyczna. Po pracy trenowałem i widziałem całą listę zawodników, kto startuje. I na Facebooku każdego śledziłem, wiedziałem kto ile podnosi. Jadąc tam wiedziałem, że to wygram. Mateusz did work physically. Okay. To work for all the equipment, to be able to afford the equipment and everything he needed. He did work physically very hard. His training was always after work, which makes it even harder. He was following all the competitors on Facebook, so he knew what are the targets and what are the weights they lifting. So going to the competition in his head, he knew he's gonna win it. He was prepared for it.
That's amazing. Yeah. Absolutely amazing. So now preparing for World's Ultimate Strongman in October, what does your preparation look like as far as your training? Have you changed anything? Jak wygląda mój trening? Tak, teraz jak się przygotowujesz do tych następnych zawodów teraz? Nie tylko do tych zawodów się przygotowuję, zacznijmy. Jeśli zacznę trenować coś innego, tylko martwy ciąg, który będzie z innego level, z innego podwyższenia, jakby wysokości. I ciężary tu będą troszkę wyższe, więc... Już więcej. Nie wiem, po prostu będę trenował tak jak zawsze. Okay. So, first of all, like Mateusz is preparing also for other competitions as well. The things he's incorporating, he said like it's gonna be a little bit different style of a deadlift, a little bit higher, and also the weights he's aiming for are heavier as well. But he said the training won't change much. It's gonna be as hard as always. Yeah. You mentioned the deadlift. I'm aware that that was one of the sort of weaknesses in the last competition. So how have you changed that training for the deadlift versus what you were doing previously? Jak zmienię mój trening do martwego ciągu, No, ponieważ że jest moim najsłabszym. jak sobie teraz radzisz z tym, żeby to polepszyć? Czy masz jakieś techniki, czy... Próbuję różnych metod, ale zauważyłem, że moje nogi są chyba zbyt słabe jak na razie. Staram się je wzmocnić i na razie czekam na rezultat. Okay. He's trying different types and all different techniques to be better at it. Yeah. He realized it might be due to the leg strength. Okay. So the aim is to make his legs even stronger and then just see the outcome if this helps. That's a good idea. So what does your nutrition look like? Jakie suplementy? Jak wygląda twoje nutrition, żywność ogólnie, dieta? Nie liczę kalorii. Zacznijmy. Mówić o posiłkach. Mój pierwszy posiłek to zawsze sobie jajka z ryżem. Następnie już cały dzień jem wołowinę i ryż. Przed treningiem jem tylko ryż z owocami, to wszystko. Okay, so first of all, he's not counting any calories. The first meal would be always eggs and rice, and then beef and rice during the day, and before his training, rice with fruit. So very like simple, yeah. Nice. So, to be an elite athlete, you have to have a very good support structure because it requires so much sacrifice and time and commitment. What sort of support do you have at home? Tego nie rozumiem. Więc żeby być w elicie sportowców tak jak ty, no to musisz mieć jednak bardzo duże wsparcie i ludzi, którzy cię wspierają. Jak wygląda to u ciebie w domu? Kto jest twoim wsparciem? Jak z rodziną? Kto cię wspiera? Największym wsparciem jest moja narzeczona i koledzy, którzy są ze mną na treningach, na każdym prawie tam treningu. Jeśli chodzi o rodzinę, to również w jakimś tam stopniu chcą mi pomóc. Okay. Na początku nie byli za tym, nie chcieli, żebym tego robił. Ale teraz tak. Teraz po prostu trzymają kciuki, żeby nic się nie stało. Okay. So the biggest support is the fiancé and friends, because the friends they helping in training and support during the workouts. Family, the support from the family side is there as well. At the beginning though, they were a little bit against it because of the risk and injuries coming from the sport as well. But now they just support him all the way and just hope everything's gonna go well for him. Fabulous. So, what sort of recovery methods do you use? Jaka jest najlepsza metoda? Metoda na regenerację po treningu. Najlepszą metodą moim zdaniem jest sen. Tylko to. Okay, so the best method in Mateusz's opinion is sleep. I agree. That's a good one. Sleep half day. So, how popular is Strongman in Poland?
Jak jest popularny sport strongmanów w Polsce? Po odejściu Mariusza Pudzianowskiego, który kiedyś startował, teraz ten sport jest wiele bardziej zaniżony. Już nie jest tak znany. Do dziś mówimy tylko o Mariuszu w Polsce. Nie znamy nowych zawodników. A szczerze mówiąc, dziś Mariusz Pudzianowski nie byłby tak znany, jak był kiedyś, bo ciężary są o wiele, wiele większe. I na przykład dzisiaj nie wszedł do żadnego finału. Takie jest moje zdanie. After retirement of Mateusz Kieliskowski, it's not so popular anymore, and it did go a little bit quiet. Where in Mateusz's opinion, it's a little bit unfair because Polish people don't know so well other Polish competitors nowadays, and it's just still only Mateusz Kieliskowski, even though in today's competitions he wouldn't do so well because of the increase of the weights and the level of the athletes. Yeah. Is there much participation of women in the sport? Jak tam z kobietami w tym sporcie? Kobiety już w Polsce w ogóle nie startują. Była tam jakaś sekcja amatorów, ale to się skończyło. Okay, so there is no strong women in Poland Nie ma anymore. federacji, która by to po prostu... There is no federation anymore. There used to be a section, but it's just fade out, so there is no federation which would push it through. Yeah. I też jest tak, że każdy zaprasza do siebie swoich zawodników, których chce, na swoje zawody, robi zawody dla siebie, pod siebie, wygrywa je i nazywa się na przykład mistrzem Polski. A na otwarte zawody, gdzie na przykład ja jeżdżę, gdzie może przyjechać każdy, on nie przyjedzie. On zaprosi tylko swoich, w swoim gronie, na swoim sprzęcie i tam wygrywa. I on się nazywa mistrzem Polski. I po prostu co tydzień może mieć nowego mistrza. So in Poland as well, the other thing Mateusz would like to add is in Poland the people would compete only with the people they want to compete, and it's like a kind of small circle. And then when it's like an international competition, not everyone would go for it because they just like to stay in the small circle and call themselves the best in the small circle, not to compete on like an international level. Interesting. So, which event are you most excited for World's Ultimate Strongman in October? Wszystkie są bardzo lubię, oprócz martwego ciągu. Okay, so he's excited for all of them, maybe apart from the deadlift. I'm excited to see how you've progressed with the changed training. Ona nie jest aż tak potekstowana, żeby zobaczyć, co teraz ty będziesz tam. Boję się zobaczyć twoje efekty tego martwego ciągu teraz, że będą takie wysokie. Nie wiem co będzie. Wiem, że wszystkie inne konkurencje, te 4 czy 5, które będą na zawodach, jestem prawie w stanie wygrać. Zobaczymy. Okay, so he said like he's not sure how it's gonna look like, but he knows the other 4-5 discipline. There is a chance for him of winning it, but he doesn't want to say much more, like we'll just see how it goes. Yeah. So there's been quite a large financial investment into World's Ultimate Strongman with the vision of growing the sport internationally. How do you think this will affect the future of the sport? Więc w zawodach, które teraz będą, zainwestowali dużo pieniędzy, żeby popchnąć strongmanów międzynarodowo. Jak myślisz, to wpłynie na przyszłość tego sportu? Myślisz, że to będzie miało jakieś znaczenie? Myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry pomysł. Jeden z najlepszych, jaki powstał. Ponieważ są to ogromne pieniądze zachęcających najlepszych zawodników do startowania, ponieważ patrzymy tutaj tylko na pieniądze. Nikt nie będzie ryzykował za nic, za jakieś tam drobne. I jeśli to będzie naprawdę tak jak działać, tak jak zaczyna, będzie to chyba bardzo duży krok w tym sporcie, w posunięciu do przodu. So yeah, so definitely it's one of the best ideas probably till like today, because like if we like it or not, this sport it is very like injury prone and very like dangerous as well. So the financial reward or investment is very like tempting and brings all the best athletes from all over the world. So if this will continue like that, it will definitely like elevate the strongman internationally to like another level. No, na pewno inne zawody, inne federacje na pewno już spadną w dół przy tym. Also like the other federation and other competition will definitely go lower in
grades after this competition, so it will be like ranked as the best one. That's a good place to be. Have you got any advice for young people that would like to start Strongman? Czy masz jakieś wskazówki, porady dla ludzi, którzy by chcieli zacząć? Przede wszystkim wszystko z głową, wszystko pomyślnie, nic za szybko. Ciężko to powiedzieć, bo sam to robiłem bardzo, bardzo szybko. Już miałem kilka kontuzji, ale nic po prostu nie z ogromną. Jeśli coś robić, to za coś, nie za nic. Mam dużo kolegów, którzy startują i mają kontuzję co chwila, nie mają z tego nawet złotówki, nie zarabiają z tym żadnych pieniędzy. I przede wszystkim najważniejsze to jest nie poddawać się, cały czas próbować, kombinować, trenować. So first of all, not rushing things. It's hard to advise for Mateusz, as he said he's been there himself and he rushed things and he did get few injuries. So the best advice would be not to rush things and plan everything as well, and try to push it to like a professional level as well, because even loads of Mateusz friends risk injuries, but then don't compete so much in like the financial rewarding competitions, so it's risking the health for nothing. So slowly and plan the competitions with head and never give up. That's great advice. So who do you think is going to win in October? Kto myślisz, że wygra te zawody? Ciężko powiedzieć, ponieważ czasem widzimy mniej więcej na zawodach, kto będzie pierwszy, drugi, trzeci, a nagle się wszystko zmienia. Ja tak samo jadąc na Mistrzostwa Świata nie sądziłem, że wejdę do finału, a okazało się, a potem myślałem, że jeśli wejdę, chcę być czwarty, piąty, a okazało się, że będę drugi. Więc ciężko jest powiedzieć, wszystko się może stać. Jeden może dostać kontuzję, jeden może popełnić błąd, trzeci może mieć dobry dzień, jeden może mieć gorszy dzień. Okay, so it's very, very hard to say because it always changes. It's hard to predict because sometimes Mateusz will think like, oh, this will be the first, second, third, and then on the day something will happen and one person can have a bad day or injury or something, and the outcome is totally different. Even for himself, going for the World Championships, he fought for a third or fourth place, and the outcome was second. So it's hard to say today. Yes, we've got quite a few months to go still. So, have we got any questions from our audience? Or I've been so thorough. Kto jest twoim trenerem, głównym trenerem, albo kto układa ci program? Nie mam trenera, sam sobie wszystko układam. Sam jedzenie, sam trening, sam się przygotowuję ze suplementacją, ze wszystkim. Okay, so Mateusz doesn't have a coach. It's all his own work, from training, diet, supplements, everything. He just relies on himself. Do you train clients? Trenujesz klientów? Mam swoją siłownię, którym pozwalam wejść kolegom, tylko takim bliskim. I jeśli ktoś na przykład potrzebuje jakiejś pomocy, pomagam mu. To jest tylko taki trening czy suplementacja. Nie jestem w stanie na przykład ułożyć typowo diety komuś, jakiś tam przykład, że ileś tam kalorii, bo nie interesuje mnie to. Sam nie liczę, sam nie wiem. Ale jeśli chodzi o treningi siłowe, naprawdę mam na siłowni chłopaków, którzy mają po 16-17 lat i robią naprawdę po 250-270 kg w martwym ciągu. To jest bardzo dużo dla takich młodych ludzi. So he doesn't train clients, but he helps his friends. So he owns his own gym, where he allows his friends to enter the gym, and if they need any type of advice regarding into training or diet, he doesn't do any specific diet because he doesn't count calories himself. So it's just more of an advice. But he got a few boys at his gym where they're only 16, and they're already pressing like 250 kilo. So it's already impressive. So yeah, so we try to help as much as he can. That's great. So this message comes in from Selma. How is Mateusz looking to improve his deadlift? We've already answered that. Is he taking advice from anyone else? Have you talked about this? Or is it just Czy bierzesz wskazówki od innych zawodników jakichś w tej elicie? Czy ktoś poradasz się kogoś? Próbowałem już takich rzeczy różnych, jeździłem do różnych trenerów, ale myślę, że każdy
każdy organizm człowieka jest inny i każdy reaguje na cokolwiek inaczej i więc ja myślę, że sam powinien do tego dojść najpierw. Jeśli sam doszedłem do wszystkiego, co jest dziś, to myślę, że powinien sam do tego dojść. Może jeśli to nie wypali, więc może kiedyś będę próbował innych rad, ale póki co na razie muszę sam myśleć. Okay. So he tried to like get advice from coaches and different specialists as well, but then for now he thinks each of us is different and we all have our bodies are different. So the best for him is to just listen to himself, and he thinks if he could achieve what he achieved till today by himself, he can push himself even harder by still continuing with his own advice, and maybe in the future if things won't work out, maybe then he will again try to get someone else's advice. Potrzebuję tylko więcej czasu, może to jest moja jedna słaba strona, którą trzeba rozwinąć. Wszystkie są już na maksa, z wszystkimi wygrywam, więc to jest tylko jedna strona, jeden szczegół drobny, więc na to może trzeba czasu. So for him now the big thing is to just have more time because he's already winning. It's just the small adjustment and small things to fix, but it needs time basically. That's the only thing. Great. No other questions? Is there anybody in sport, figure, or doesn't necessarily have a strong or strong athlete that has inspired you? Czy masz jakąś inspirację? Jest ktoś w twoim życiu, czy osoba, czy jakiś sportowiec, który cię zainspirował? Nawet nie może strongman, ale ktoś, kto cię zainspirował? Ktoś, kto masz jakąś taką inspirację? Z tego sportu, w którym ja właśnie trenuję, największą inspiracją może być Zdruna Stawicka, który osiągnął moim zdaniem najwięcej ze wszystkich w całym świecie i chyba nikt tego więcej nie powtórzy. Największą. Wszyscy mówią, że Mariusz Pudzianowski powinien być moją inspiracją, ponieważ w Polsce to Mariusz jest królem. Jeśli w Polsce w telewizji powiedziałem, że Mariusz nie jest moją inspiracją, to ludzi na mnie powiedziało złe rzeczy, że co sobie wyobraża, gwiazdor taki sobie wygrał jakieś zawody i nagle już wiadomo, bo ja mówię cały czas o Mariuszu, ale nie, Mariusz nie jest moją inspiracją. So yes, the inspiration for him would be Savickas because he achieved the most and he doesn't think anyone will go past the results and the achievements. It's also funny to say because in Poland people think for him Mariusz Pudzianowski should be the role model, but it's not. So if you would just say it like that out loud in Poland, people probably would be like, oh, you're not supporting, and he's Polish as well. But for him, not. Savickas is the role model. Love it. All right. So thank you so much for joining us. Thank you. Karina, thank you for your translation efforts. Mateusz, good luck at World's Ultimate Strongman. Thank you so much to World's Ultimate Strongman and Emirate Strength for giving us this opportunity. Stay strong and stay hungry, my friends. Thank you.